W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń przedstawimy kolejnego twórcę, który nawiązał współpracę z XCAT. Podsumujemy sprzedaż tokenów TGLP, NFT Pirates of the Island oraz wspomnimy o pomyśle Binance na pomoc projektom borykającym się z problemami z płynnością. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Sui ogłasza nawiązanie partnerstwa z ClearDex. ClearDex umożliwia doświadczenie szybkiego handlu tokenami. ClearDex jest pierwszą giełdą stworzoną w ekosystemie Sui. XCAT ogłasza kolejnego twórcę, który nawiązał współpracę z tą platformą. Do XCAT dołączył kanał Zia Gaming, który ma ponad 3,15 miliona subskrybentów. W najbliższym czasie zostanie stworzony fan token związany z tym kanałem. Sui Global informuje o przekroczeniu granicy 100 000 obserwujących na Twitterze. Sui zapowiada, że ich projekt jest cały czas na początku swojej podróży, a plany Sui są naprawdę duże. Sui Global dziękuję swojej społeczności za docenienie, obecność oraz za udzielone wsparcie. Chainlink informuje, że projekt przeprowadził 12 integracji swoich usług na 6 różnych sieciach: Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Ethereum, Optimism i Polygon. Xfinity jest niezwykle szczęśliwe z możliwości współpracy z Pera Wallet. Pera Wallet jest według Xfinity najlepszym portfelem w ekosystemie Algorand. Dodatkowo Pera Wallet można określić mianem bezpiecznego oraz otwartego oprogramowania opartego na społeczności. KuCoin informuje o nadchodzącym listingu tokenów Aziro. Tokeny Aziro zostaną dodane na wspomnianą giełdę w parze handlowej do USDT. Depozyty tokenów Aziro są już otwarte. Możliwość handlu tymi tokenami zostanie otwarta dzisiaj o godzinie 12 czasu polskiego. Aukcja tokenów NFT Pirates of the Island TGLP została zakończona pomyślnie. Wszystkie tokeny znalazły swoich nabywców. Dzięki wspomnianej akcji sprzedażowej spaleniu uległo prawie 500 000 tokenów Tencent. Osoby, które wygrały licytację tokenów, swoje NFT-ki będą mogły wybić na Tencent Marketplace. K3ID ogłasza nawiązanie partnerstwa strategicznego z BitKeep Wallet. Wkrótce do portfela BitKeep zostanie dodana możliwość wysyłania transakcji z wykorzystaniem rozwiązań K3ID. Stabilność USDD jest utrzymywana przez politykę monetarną przyjętą przez TDR w oparciu o warunki rynkowe. USDD posiada wskaźnik zabezpieczenia gwarantowanego wynoszący co najmniej 130%. Wskaźnik zabezpieczenia USDD wynosi obecnie ponad 200%. Binance przeprowadza regularnie przegląd świadczonych usług. Działania Binance mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa swoim klientom. Binance zdecydowało się na usunięcie kolejnych par handlowych powiązanych z tokenami FTT. Dzisiaj o godzinie 6:30 czasu polskiego z Binance usunięto pary handlowe, w których token FTT był zestawiony z tokenami BNB, BTC, ETH oraz USDT. Chocolate Swap ogłasza rozpoczęcie współpracy ze zdecentralizowaną giełdą Apollo X. Kanga przygotowała dedykowany artykuł dotyczący stanu sieci ERC20 2 miesiące po wprowadzeniu aktualizacji Demerge. Osoby zainteresowane link do tego artykułu znajdą w opisie filmu. Medieval Empires jest niezwykle zadowolony z możliwości współpracy z siecią Polygon i Polygon Studios. Medieval Empires podkreślił również fakt, że Polygon stanie się wkrótce siecią neutralną dla środowiska. CZ informuje, że Binance ma zamiar ograniczyć dalsze skutki problemów wynikających z sytuacji związanej z giełdą FTX. Binance tworzy branżowy fundusz naprawczy, aby pomóc projektom, które przewyższają kryzys płynności, lecz mają bardzo solidne fundamenty. Więcej informacji dotyczących tego wsparcia zostanie podanych wkrótce. Clayton informuje, że od 12 listopada Alameda Research nie jest już członkiem rady zarządzającej Clayton. Więcej szczegółów Clayton przekaże w najbliższym czasie. Crypto Kingdom Guild ogłasza nawiązanie partnerstwa z TA Guild. TA Guild to raj dla zawodowych graczy e-sportowych oraz dla graczy rekreacyjnych. Elixir i StellarSwap nawiązują partnerstwo, które ma na celu zwiększenie wydajności handlu w ekosystemie Moonbeam Network dzięki natywnej integracji protokołu Elixir. Secret Network informuje, że ZApp startuje na sieci Mainnet. ZApp to zdecentralizowana platforma certyfikacji zbudowana na Secret. ZApp jest używany do identyfikatorów, certyfikatów, dyplomów i innych dokumentów wykorzystujących podpisy danych do udowodnienia własności i zapobiegania oszustwom. Ethereum jest zagrożone kolejnymi spadkami, jeśli jego cena przełamie ważny poziom wsparcia. Pesymistyczną prognozą dla drugiej co do wielkości kryptowaluty podzielił się starszy strateg Bloomberga Mike McGlone. W jednym ze swoich nowszych wpisów na Mike McGlone Twitterze oznamił on, że linia $1000 za monetę może być dla Ethereum kluczowym poziomem wsparcia. Jej przełamanie grozi dalszymi spadkami na Etherze.
które mogą wynieść nawet 60%. Jeżeli wspomniana predykcja by się sprawdziła, cena Ethereum mogłaby znaleźć się w pobliżu $500. Tak niski poziom nie był widziany na wykresie drugiej co do wielkości kryptowaluty od ostatnich 2 lat. W czarnym scenariuszu, jeśli wspomniana linia wsparcia zostanie naruszona, straty na Ethereum mogą dalej się pogłębiać. Obecnie jeden token Ethereum jest wyceniany na około $1250. Michael Saylor wyraził opinię, że kryzys FTX będzie miał pewne korzyści dla Bitcoina. Jego zdaniem ostatnie turbulencje wyeliminują tysiące bezużytecznych aktywów cyfrowych. Z kolei pierwotna kryptowaluta i garstka innych tokenów będą jedynymi ocalałymi. W niedawnym wywiadzie dla CNBC prezes MicroStrategy Michael Saylor przekonywał, że wyznawcy Bitcoina tacy sami jak on są uwięzieni w dysfunkcyjnej relacji z resztą ekosystemu kryptowalut. Michael Saylor wyjaśnił, że upadek giełdy FTX nastąpił w wyniku braku przejrzystości. Amerykański przedsiębiorca wierzy, że trwająca klęska przyspieszy wdrożenie niezbędnych przepisów w sektorze kryptowalut. Saylor spodziewa się, że tylko garstka cyfrowych aktywów będzie w stanie pokryć wymogi regulacyjne, a Bitcoin jest oczywiście jednym z nich. Giełda AAX wstrzymuje wypłaty, ale oficjalnie powodem nie jest upadek FTX. W weekend pojawiła się informacja, że AAX wstrzymuje wypłatę z powodu aktualizacji systemu. Użytkownicy zaczęli otrzymywać informacje, że aktualizacja potrwa dłużej niż zwykle, co może opóźnić otwarcie wypłat. W związku z niedawnymi wydarzeniami dotyczącymi FTX pojawiły się uzasadnione obawy o niewypłacalność innych podmiotów. AAX wystosowało oficjalny komunikat, w którym giełda informowała, że wstrzymanie wypłat jest spowodowane usterką, która pojawiła się podczas aktualizacji systemu. Przyczyną awarii ma być system zewnętrznego dostawcy usług, który miał doprowadzić do nieprawidłowego naliczania sald u części użytkowników. Żeby zapobiec nieprawidłowościom, wypłaty mają zostać wstrzymane na 7 do 10 dni. Wiceprezes AAX Ben Kasselin zapewnia, że konserwacja ma na celu eliminację luk w zabezpieczeniach i należy poczekać na oficjalne ogłoszenie. Kraken decyduje się zamrozić fundusze, które mogą być związane z FTX i Alameda. Kraken przekazał, że konta zostały zamrożone w celu ochrony inwestorów, wierzycieli FTX. Firma dodała, że sama utrzymuje pełne rezerwy, a fundusze innych użytkowników nie są zagrożone. Rzecznik giełdy Kraken powiedział portalowi Cointelegraph, że Kraken monitoruje ostatnie wydarzenia związane z majątkiem FTX i jest w kontakcie z organami ścigania. Hotel The Palm, będący jednym z najlepiej ocenianych hoteli w arabskiej megapolii, wszedł w świat kryptowalut, umożliwiając klientom regulowanie rachunków przy pomocy cyfrowych aktywów. W 5-gwiazdkowym dubajskim hotelu goście zapłacą za pobyt tokenami Shiba Inu. The Palm posiada 349 pokoi gościnnych i jest własnością Marriott International. Najtańszy pokój dwuosobowy w tym hotelu kosztuje około $700, czyli ponad 68 milionów tokenów SHIB, przeliczając po aktualnym kursie. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji i komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!